Hej, cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie na kolejnym filmie z gry o nazwie My Summer Car, a dzisiaj przedstawię wam moda, który jest właśnie absolutnie game changerem całego My Summer Car. To jest po prostu coś powalającego, że jeden mod potrafi zmienić tak mocno całą grę praktycznie. I oczywiście mod, o którym mowa, jest to mod dodający zimę do My Summer Car. Jest on nazwany Expanded Winter. Jest to naprawdę dopracowana modyfikacja, między innymi zamienia ona wszystkie tekstury na zimowe, wszystkie drzewa, wszystkie krzaki są pozamieniane na teksturę zimową. Na wielu dachach, wielu domów jest po prostu zalegająca duża ilość śniegu, co jest naprawdę mega dodatkiem. Naprawdę dobrą rzeczą jest też to, że można wchodzić sobie do interiorów domu, których normalnie nie ma w grze. Po prostu zaimprowizowano i dodano jakiś tutaj wymyślony interior. Możemy sobie na przykład wejść do domu babci. Generalnie ten mod też daje opcję, że można mieszkać z babcią, to jest też co ciekawe. Również mamy tutaj funkcjonalną łazienkę, ja akurat niestety nie mam odpalonej tej opcji mycia się u babci, ani zapisywania gry, więc tutaj nie działa, ale możemy sobie włączyć światło, również mamy dostęp do sypialni babci. Poza samą babcią możemy jeszcze wejść do domu wujka. Także reszta domków typu na przykład szamba to mają zaimplementowany przedsionek i tam sobie po prostu stoi typek i czeka na opróżnienie mu szamba. Również tutaj zaimplementowano takie rzeczy jak padający śnieg oraz zmieniona trochę pora dnia, czyli coś co działa na zasadzie takiej, że po prostu szybciej robi się ciemno. Jeszcze jedną naprawdę świetną rzeczą, którą dodaje ten mod do całego klimatu zimy, jest ambient. On generalnie występuje, nie wiem, w trakcie trwania wieczoru lub w nocy, w sumie przez całą chyba noc też jest. On jest po prostu cudowny, no posłuchajcie sobie go. Również poza samym śniegiem na podłożu dodali nam opcję robienia śnieżek, którymi można rzucać, tylko one są jakieś takie, mi tak osobiście się wydaje, że są trochę za ciężkie i lecą tak jakby za słabo. Generalnie do samochodów takich jak Hayosiko i Gifu zostały zaimplementowane takie dmuchawy, blowery, ciepła, które podwyższą naszą ogólną temperaturę. A propos tego, że mówimy teraz o temperaturze. Ta modyfikacja dodaje nam nową statystykę o nazwie temperatura. Wzrasta, gdy gdzieś przebywamy na powietrzu właśnie, na dworze. Mogę wam jednocześnie zaprezentować, jak wygląda śmierć z powodu temperatury. Co jest z tym paskiem? O, proszę bardzo. From cold in region of Alivieska. Ta modyfikacja również dodaje nam oszronione okna. Żeby polepszyć naszą widoczność, to musimy te zamarznięte szyby potraktować skrobaczką. Naprawdę to fajnie działa, możemy sobie szybko zeskrobać na to, żebyśmy widzieli sobie tam jakieś takie małe pole widzenia. I też tam prawie całą w sobie przednią szybę, także takie dwa poziomy tego są. No aczkolwiek w każdym pojeździe wygląda to inaczej, bo na przykład w Gifu możemy tylko jedną szybę odskrobać. No jeśli udamy się do miasta i pójdziemy sobie za sklep Tejbo, taką pewną polną dróżką, widzimy taką ładnie ubraną choinkę i ujrzymy tam dwa takie targowiska. A w jednym taki pewien ziomek sprzedaje sobie ryby, a w drugim, do drugiego możemy, uwaga, wejść. W środku właśnie tej budki powinniśmy znaleźć krobaczkę do szyby. No także, niestety podróż do miasta musimy przebyć na zamarzniętych szybach z ograniczoną widocznością. To jest właśnie jeden z tych takich fajnych feature'ów, tak jak w sumie te wszystkie poprzednie, bo naprawdę dodanie tak sporej ilości właśnie takich rzeczy wymaga dużo pracy. Razem z tym modem nasz Kekmet również otrzymuje łańcuchy na tylnie koła, które nawet mają dźwięk jeżdżenia, więc możecie sobie tego posłuchać. Do tego moda zostało zaimplementowane zamarznięte jezioro. Jeszcze wcześniej było to jako osobny mod, ale przy tej aktualizacji właśnie z okazji tego Dnia Niepodległości dodali również to wbudowane w moda. Jest też dźwięk chodzenia po jeziorze, to naprawdę doceniam, że taki detal tutaj również zaistniał. W samym modzie też generalnie jest dźwięk chodzenia po śniegu. Szkoda, że jest taki cichy, ale on jest naprawdę taki satysfakcjonujący. Ale wracając jeszcze do tego fish sellera, jako iż jezioro jest zamarznięte, to niestety nie mamy jak pozyskać ryb dla babci. Właśnie to jest sposób jak zdobyć ryby, bo płacimy tam 50 marek za jednego takiego pika. Potem jeśli go chyba usmażymy, u babci dostajemy 120, czyli mamy 70 marek zwrotu pieniędzy, więc myślę, że jest to nawet dość opłacalne. Ale też możemy kupić taką rybkę dla siebie. No i już po zakupie takiej rybki, to możemy sobie właśnie taką rybę usmażyć na naszym ruszcie, na naszej kuchence oczywiście. Następnie przygotować resztę w Wigilii
i odbyć sobie naprawdę klimatyczną właśnie ucztę. Na mapie są również gdzieś porozstawiane różne takie zimowe detale, takie jak na przykład sanki, ponieważ właśnie w mieście było dużo takich też letnich rzeczy. Jedną z takich rzeczy właśnie był ten cały teatr, który teraz jest tak jakby zakryty taką flandeką całą, czyli jakby na czas zimy został zamknięty. Ale tuż obok teatru znajduje się sauna, w której możemy właśnie spotkać pewnego jegomościa, który wcześniej był właśnie uczestnikiem widowni tego teatru. Także mamy tutaj rozpalony piecyk, możemy się odstresować. Ten mod też generalnie bardzo dużo rzeczy dodaje takich, które odejmują nam robotę, no bo nie musimy specjalnie rozgrzewać sauny w domu, żeby się odstresować. Po prostu możemy sobie tu wstąpić przy jakiejś losowej wizycie w mieście. Wracając do zamarzniętego jeziora, myślę, że powinniście kojarzyć ziomka, który płynął sobie łódką na chillerze właśnie po tym całym jeziorku Perajarvi. On został teraz przeniesiony, jest pasażerem autobusu, także fajnie, że też pomyślano o tych wszystkich rzeczach. Również razem z instalacją tego moda otrzymujecie całkowite wyłączenie pszczół, a nie według tego, co tu jest napisane, tak powinno być. Również teraz opony europejska zostały zamienione, mają inny bieżnik, jeśli takowe posiadaliście, to teraz one wyglądają, ten bieżnik ich wygląda inaczej. Również ten modzik oferuje nam różne opcje, możemy na przykład sobie wyłączyć to, że mają nam zamarzać okna, czyli nie trzeba już będzie używać skrobaczki. Możemy sobie też wyłączyć mgłę w nocy. Możemy też włączyć to, że samochód dłużej odpala. I jest tutaj też jedna taka bardzo ciekawa rzecz, co sprawia, że samochody są mniej stabilne na drodze. I ja bym nic do tego generalnie nie miał. Fajnie to działa w Hayosiko, w Gifów, ale z Satsumą nie da się jeździć absolutnie z tą włączoną opcją. Wybierając się gdziekolwiek tym samochodem, cały czas będzie was zarzucać nawet przy bardzo małej prędkości. I w sumie nieważne co zrobicie, i tak zawsze skończycie w rowie. Też ten modzik dodaje taką rzecz jak ubranie naszej postaci, jakby nieletni strój, czyli no jak sobie weźmiemy zegarek albo naciśniemy J, to on będzie ubrany w jakiś tam długi rękaw, może to być jakaś po prostu grubsza bluza, bądź jakaś kurteczka, no nie wiem jak to nazwać. No jest to naprawdę fajną rzecz i to też jest właśnie jedna z tych opcji, którą możemy wyłączyć, może po prostu żeby uniknąć jakichś błędów, bo z tego co widzę też generalnie ta opcja sprawia, że tatuaże są niewidzialne. I to jest też bardzo ciekawa opcja do włączenia, żeby żyć z babcią, w sensie no tak jakby mieszkać. To jest bardzo ciekawa opcja i generalnie ona nam pozwala się wtedy u niej kąpać, u niej spać i u niej zapisywać grę. I jeszcze chyba daje nam dostęp do jej lodówki. Także powiem, że naprawdę fajne dodatki tutaj ten mod oferuje. Najważniejsze, cała modyfikacja dodaje wiele różnych dodatków do domu, czyli na przykład taki wieniec na drzwiach, wieniec? Nie wiem. Jak wyjdziemy z domu i popatrzymy sobie nad oknami są wywieszone lampki, które sobie mrugają po włączeniu tam takiego pewnego wstryczka, który znajduje się właśnie pod włącznikiem światła do salonu i jednocześnie korytarza. Wtedy te światełka będą sobie bigały i fajnie, że te światełka teraz są lepiej zoptymalizowane, bo pamiętam, że one mi rok temu chyba zabierały o wiele więcej FPS-ów, a teraz zabierają mi może z 2-3, także naprawdę fajna sprawa. I również jest to opcja, którą można wyłączyć sobie właśnie w ustawieniach moda, aczkolwiek no nie wiem, kto by to po prostu robił. Najważniejszą chyba rzeczą, którą dodaje nam ta opcja, jest naprawdę mega świąteczna. Oczywiście jest to choinka. Również nam tutaj chyba to dodaje jakiś taki świeczniczek, którego możemy sobie zapalić. Pod choinką dodaje nam ten modzik również prezenty, które możemy sobie otworzyć i trochę się jednocześnie nawet wzbogacić. Teraz naprawdę nasz MySummercarowy salon wygląda mega klimatycznie i świątecznie. No i generalnie ostatnią rzeczą, jaką zrobimy, to wybierzemy się tutaj z tą przemiłą panią właśnie kolejką górską. O i rusza kolejeczka. Witam. Jak pani dzisiaj dzień mija? Anna. A rozumiem. O, can't exit while cable car is moving. Dobra, to jest też git, ale kurde, trochę przecinam tu ten słup. To też jest podejścik. O, fajnie. Możemy tu kucać w ogóle. What? O, wstaliśmy jakimś cudem, bo C kliknąłem. O nie. Teraz nie mogę nic zrobić. Halo, wypuśćcie mnie. O, dziękuję. Pozdrawiam cieplutko. Do widzenia.
No, także jeśli chodzi o ten film, to już będzie chyba tyle, ale zanim skończymy, chciałbym jeszcze wam życzyć wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia. Dużo sukcesów, dążenia do swoich celów. Nie no, co ja pierdolę. Oczywiście, że jak najbardziej kosztownych prezentów, żebyście w ogóle dostali to, co chcieliście. A jeśli jest to większa suma pieniężna, no to może warto przemyśleć kwestię i zakupić wspieranie na kanale Bartol Game. Najtańsza oferta już jest za 2 zł miesięcznie, a jak lekko dopłacicie, no to możecie mieć nawet wcześniejszy dostęp do nowych filmów. Myślę, że oferta jest sprawiedliwa. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Możecie jeszcze zostawić swoją ocenę tego filmu. Możecie jeszcze w komentarzu napisać swoją opinię do tego moda. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego filmu. No i cześć!